Witam Was z pięknego zamku Ogrodzieniec. Zamek ten znajduje się dzisiaj w głębi Polski, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale w XIV wieku był to teren graniczny pomiędzy Królestwem Polski a Królestwem Czech. Opowiem Wam dzisiaj o niesamowitych losach Polski w tym właśnie XIV wieku. O tym, jak to się stało, że z kraju rozbitego, zdruzgotanego na początku tegoż wieku staliśmy się lokalną potęgą na koniec XIV wieku. Przez te 100 lat niesamowitej przemiany Polska przeobraziła się diametralnie. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak to się stało, że Wacław, król czeski, został też królem Polski. Opowiem o dramatycznych kolejach losu, które doprowadziły Władysława Łokietka do krakowskiego tronu. A także o tym, czy Kazimierz, jego syn, naprawdę zasługuje na miano bycia wielkim. I wreszcie, jak to się stało, że królem Polski była kobieta? Dlaczego Ludwik Wielki, węgierski, andegaweński nie był wielkim królem dla Polski? Oraz wreszcie, dlaczego poganin Jagiełło został królem Polski? Zapraszam na historię Polski w XIV wieku. W 1288 roku bezpotomnie umiera książę krakowski Leszek Czarny i po schedę po nim upomina się aż 3 władców: Henryk Probus, Wacław II oraz Władysław Łokietek. Probus jest tym, który najszybciej zdoła opanować Kraków i chwilowo zdobywa supremację na terenie dawnego Królestwa Polskiego. Lecz jego władza nie trwa długo, bo już wydawałoby się, że prawdopodobnie zaraz Polska będzie znowu zjednoczona, lecz ten młody książę zostaje w 1290 roku najprawdopodobniej otruty. Przez kogo? Nie mamy pojęcia. Tak czy inaczej, walka o krakowski tron rozegra się teraz pomiędzy Władysławem Łokietkiem a Wacławem II. Z tym, że ten nasz książę kujawski jest bardzo słaby i militarnie nie ma żadnych szans w konfrontacji z Wacławem. Ten wkracza w 1291 roku, hołduje po drodze licznych książąt śląskich, a Łokietek nawet nie staje do bitwy, świadom tego, jak słabe są jego siły militarne. Na polskich książąt pada blady strach. Jeszcze chwila, a Czesi zdobędą Polskę. Wacław II nie był w ogóle nawet postrzegany jako czeski władca, mimo że Przemyślida to prawdopodobnie w ogóle nawet nie potrafił mówić po czesku. Był wychowany przez Niemców i był też lennikiem niemieckiego cesarza, więc jako tako był traktowany jako Niemiec. Polacy organizują zjazd w Kaliszu i tam pod przewodnictwem Jakuba Świnki, arcybiskupa Polski, radzą, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Między innymi zacieśniają się tutaj więzi pomiędzy Łokietkiem a Przemysłem, księciem wielkopolskim, który szczęśliwie kilka lat później, w 1294 roku, dziedziczy Pomorze Gdańskie i w ten oto sposób zjednuje sobie duże ziemie, które dają mu podstawy do tego, żeby wystąpić o koronację królewską. Tak też się staje. Rok później Przemysław II staje się pierwszym królem Polski od czasów testamentu Bolesława Krzywoustego. Jednak radość z tego faktu nie trwa długo, bo już tylko 8 miesięcy później zostaje zamordowany przez Brandenburczyków. I tak oto kończy się błyskotliwa kariera Przemysła II, a znowu o tron Polski walczy Władysław zwany Łokietkiem. Łokietkiem oczywiście dlatego, że naprawdę był bardzo niski. Miał prawdopodobnie 152 cm wzrostu. Więc nawet jak na średniowiecze, był to chłopiec, mężczyzna. Był to chłop filigranowy, że tak powiem. Walka jest bardzo zażarta, ale znowu mamy konkurencję z południa, czeską, z którą to nasz Władysław nie jest w stanie sobie poradzić militarnie. I z tego właśnie też okresu pochodzi legenda o jego ukrywaniu się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tylko że nie tutaj, w Ogrodzieńcu, ale niedaleko, w Ojcowie,
Tam też prawdopodobnie właśnie chował się w jaskini przed pogonią czeską, która oczywiście próbowała go dopaść i przynajmniej uwięzić, jeżeli nie coś gorszego. Tak czy inaczej, Łokietek przegrywa rywalizację z Wacławem, musi najpierw złożyć mu hołd lenny, a później zupełnie ucieka z kraju przed opresją czeską, że tak powiem, a Wacław w 1300 roku zostaje koronowany na króla Polski, lecz papież nie aprobuje tej koronacji, bo jest po stronie naszego małego Łokietka. Bonifacy był tym właśnie papieżem, który cały czas trzymał stronę naszego kujawskiego księcia. No i zaczynamy XIV wiek, gdzie Polska praktycznie nie istnieje, bo królestwo zostaje podporządkowane Czechom. Czechy są od morza do morza, żartuję, ale Czechy sięgają po Bałtyk, więc jest to ich historyczny moment największego obszaru terytorialnego. Włada nami Wacław II, który mówi po niemiecku, a tak naprawdę w Polsce nie przebywa, tylko cały czas spędza swoje władanie oczywiście w Pradze, gdzie są jego żywotne interesy, a w Polsce rządzą jego namiestnicy. Namiestnicy, którzy oczywiście dokonują wielkich nadużyć, chociażby Święcowie na Pomorzu Gdańskim. Mianuje on w Polsce starostów, żeby zarządzali poszczególnymi terytoriami i ściągali przede wszystkim podatki, bo na tym mu zależało najbardziej. Wielu historyków mówi, że okres czeskiego panowania to był wspaniały rozwój gospodarczy. Tak, był rozwój gospodarczy, bo na przykład inwestowano bardzo dużo w kopalnie po to, żeby jak najwięcej zysków z tych kopalni wyciągnąć. Trzeba pamiętać o tym, że Wacław II w momencie objęcia polskiej korony miał dopiero 25 lat i przed nim była naprawdę świetlana przyszłość. Z tym, że przyszła na niego gruźlica. Gruźlica, która zabrała go z tego świata w 1305 roku. I tutaj już Łokietek myślał, że uda mu się może teraz odzyskać Polskę dla siebie, lecz niestety bezpośrednio po Wacławie dziedziczył jego syn Wacław III. Lecz ten też skończył niesamowicie szybko. Jadąc do Krakowa na koronację w 1306 roku został zaszlachtowany przez niemieckiego rycerza, którego to rycerza zaraz też zaszlachtowano. I tak naprawdę do dzisiaj ta zbrodnia jest niewyjaśniona. Nie wiemy, kto stał za zabójstwem Wacława III. Jest to problem o tyle dramatyczny, że na Wacławie III kończy się dynastia Przemyślidów w Czechach i wpadną oni od tego czasu zupełnie już pod niemieckie wpływy i tam już po czesku mało kto będzie mówił, chyba że na obszarach wiejskich. W tym momencie Łokietek oczywiście stara się wykorzystać swoją dziejową szansę. Nie jest już młody, bo ma ponad 40 lat, ale cały czas jest małym, bardzo energicznym księciem, który stara się odbudować państwo polskie. Ale jego domena, którą udaje mu się na samym początku zdobyć, jest bardzo niewielka. Jest to Małopolska, Kujawy, ziemia sandomierska i to wszystko. Bardzo szybko traci Pomorze Gdańskie w bardzo dramatycznych warunkach. Mazowsze jest podległe, ale nie jemu. Księżęta mazowieccy są praktycznie w tym czasie niezależni i w 1308 roku to zamieszanie wewnętrzne wykorzystują nasi wrogowie. Jak wyglądała Polska po panowaniu Przemyślidów? Oczywiście możnowładcy rozplenili się jak tylko mogli, bo nie było silnej władzy, chodziło tylko o pozyskiwanie podatków, więc teraz, kiedy Łokietek starał się rządzić silną ręką, no to wielu możnowładcom bardzo się to nie podobało. I między innymi właśnie takimi możnowładcami byli Święcowie na Pomorzu. Oni to wykonywali wielkie nadużycia podczas władzy czeskiej i teraz zostali podani do sądu. Ale bardzo im to było nie w smak, bo byli na przegranej pozycji, więc zgłosili się do Brandenburgii i oddali się pod opiekę margrabiego brandenburskiego Waldemara. Ten, wykorzystując to jako wspaniały casus belli, ruszył, żeby zająć ten teren dla siebie.
Łokietek w tym czasie nie miał w ogóle szans, żeby ruszyć z wojskiem na Pomorze, ponieważ miał wiele problemów w Małopolsce, gdzie m.in. Albert w Krakowie na czele niemieckiego możnowładztwa również buntował się przeciwko naszemu polskiemu władcy. Więc poprosił o pomoc nominalnie sojuszników Polski, Krzyżaków. Krzyżacy parowali na Pomorze. Uratowali Gdańsk przed zajęciem przez Brandenburczyków, a następnie sami zajęli całą tą dzielnicę. I wystawili Łokietkowi niemożliwy do zapłacenia rachunek za swoje usługi. Oczywiście Łokietek powiedział, że raczą sobie żartować, a Krzyżacy na to, że w takim razie Pomorze zostaje dla nich. I w ten oto sposób na 1,5 wieku Polska traci dostęp do morza, co było bardzo niekorzystne dla nas geopolitycznie, ale niestety Łokietek w tym czasie militarnie nie był w żaden sposób w stanie odzyskać tej ziemi. Więc co zrobił? Podał Krzyżaków do sądu. I sąd, międzynarodowy trybunał można by powiedzieć, uznał, że rzeczywiście zajęcie Pomorza przez nich jest bezprawne i nakazał oddać Polsce Pomorze Gdańskie zagarnięte przez Krzyżaków. Co zrobili Krzyżacy z tym wyrokiem sądowym? Nic. Po prostu zignorowali go, uznając, że prawo siły jest najważniejsze i nadal okupowali nasze ziemię. Łokietek, niezrażony, starał się cały czas umacniać swoją władzę nad naszym malutkim księstwem polskim, które cały czas drobnymi kroczkami jednoczył, aż wreszcie został przez aklamację w 1318 roku przez zjazd rycerstwa polskiego wezwany na tron Polski. Oczywiście tam napisano piękny glejt do papieża, który w tym czasie urzędował w Awinionie i oczywiście załączono odpowiedni ciężki worek z złota, żeby przekonać papieża do tej polskiej woli, polskiego ludu, polskiego stanu szlacheckiego. Papież Jan XXII w 1319 roku wyraził zgodę i wreszcie w 1320 Władysław Łokietek został królem Polski i skończył z rozbiciem dzielnicowym, co jest niesamowicie zwrotnym momentem w naszej historii. Mimo że nominalnie odzyskaliśmy królestwo, to jednak jego państwo było jeszcze wtedy bardzo, bardzo słabe i na przykład tacy Krzyżacy mogli nam bez problemu zabrać Pomorze, a on nie był w stanie nic z tym zrobić. Ale mimo że był koronowany, to jednak nad jego głową i nad jego królestwem zbierały się czarne chmury. Jak wyglądała sytuacja polityczna w momencie koronacji Łokietka? Otóż bardzo nieciekawie. Na północy mieliśmy wrogich sobie Krzyżaków. Bardziej na zachodzie, ale też północ, Brandenburgia, równie wroga. Na południowym zachodzie mamy Czechów, gdzie Jan Luksemburski uznaje się za spadkobiercę Przemyślidów i uważa, że korona polska należy się właśnie jemu. Jedynie na południu mieliśmy Węgrów. Elżbieta Łokietkówna była żoną Karola Roberta, króla węgierskiego, więc to był jedyny plus tej sytuacji. Na wschodzie mamy z kolei Ruś Halicką, która nominalnie jest pod panowaniem mongolskim, a tak naprawdę jest raczej trochę skoligacona z Mazowszem i wcale nie jest przychylna Polsce. Co więcej, musicie pamiętać, że w tamtym czasie Ruś sięgała po Wisłok, Rzeszów, Sanok. To były grody ruskie, nie mówiąc w ogóle o Przemyślu. Na północnym wschodzie mamy z kolei Litwinów, którzy są bardzo silni i którzy swoimi najazdami łupią wszystkich dookoła, od Rusi poprzez Krzyżaków na Polsce kończąc. Więc bardzo trudna sytuacja. Mazowsze, które nie uznaje polskiej władzy. Książę Mazowiecki uznawał się za lennika Jana Luksemburskiego, więc Łokietek miał naprawdę pełne ręce roboty. I przez kolejne 13 lat swojego życia
naprawdę zrobił bardzo dużo, żeby uratować to zagrożone Królestwo Polskie. Największy problem wystąpił w 1327 roku, kiedy to wreszcie Krzyżacy zjednoczyli się militarnie z Janem Luksemburskim, w sensie wreszcie wykorzystali to w praktyce, bo wcześniej oni cały czas byli w przychylnych stosunkach, ale wreszcie postanowili dokonać rozbioru Polski. Krzyżacy uderzyli z północy, Czesi z południa i doszło do wielkiej, długotrwałej wojny, która spowodowała, że nasza przyszłość zawisła na włosku. Rozpoczęło się od tego, że Czesi, aby związać polskie siły na południu i uniemożliwić im działania zbrojne przeciw Krzyżakom, ruszyli w znacznej sile pod Kraków. Tu jednak na pomoc Łokietkowi przyszedł jego zięć, król Węgier, któremu udało się zabiegami dyplomatycznymi wycofać czeskie siły spod Krakowa. Lecz to rozwiązało problem tylko na chwilę, bo już w kolejnym 1328 roku Jan Luksemburski przemaszerował przez Polskę jak przez swoje, a pamiętajmy, że cały czas tytułował się królem Polski. I wraz z Krzyżakami wziął udział w krucjacie przeciw Litwinom, którzy byli polskimi sojusznikami, odkąd Giedymin kilka lat temu wydał swoją córkę za królewicza Kazimierza. Łokietek wsparł swojego sojusznika w 1329 roku, uderzając na ziemię chełmińską, co wywołało święte oburzenie wśród uczestników krucjaty i zawrócili oni swoje siły z Litwy, zawarli w Toruniu sojusz przeciwko Polsce, a Jan Luksemburski, mieniąc się królem Polski, ofiarował Wernerowi von Orlsen, wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu, Pomorze Gdańskie, które ci 21 lat temu zabrali Łokietkowi. Umocnieni nowym sojuszem, Krzyżacy uderzyli na ziemię dobrzyńską, a Czesi na księstwo płockie, które zmusili do hołdu lennego. W kolejnym roku Łokietek uderzył celem odzyskania ziemi dobrzyńskiej, jednak w wyniku silnej kontrofensywy krzyżackiej wycofał się i oczekiwał na posiłki. Tymczasem Krzyżacy uderzyli na Nakło i Bydgoszcz, paląc te grody i posyłając mieszkańców na sąd ostateczny. Wreszcie, kiedy posiłki z Litwy i Węgier dotarły, Łokietek ruszył do natarcia na ziemię chełmińską. Atak ten powiódł się, mimo że w trakcie walki opuścili go Litwini, obrażeni tym, jak węgierscy sojusznicy króla z pogardą odnosili się do ich pogańskiej wiary. Wreszcie w 1331 roku Krzyżacy i Jan Luksemburski postanowili zadać Polsce ostateczny cios. Zaplanowali skoordynowany atak z północy i południa, a sojusznicze armie miały spotkać się pod Kaliszem. Krzyżacy wykonali swoją część planu bez zarzutu. Splądrowali kilka grodów po drodze i przystąpili do oblężenia Kalisza, który bronił się bardzo dzielnie. Tymczasem na drodze przemarszu wojsk czeskich stanął gród w Niemczy, który zbuntował się przeciw czeskiej władzy i który, będąc dobrze ufortyfikowaną fortecą, wiele miesięcy bronił się przed przeważającymi siłami Jana Luksemburskiego. Także posiłki z południa nie zdołały pomóc Krzyżakom w oblężeniu Kalisza. Ci, widząc, że zostali sami na polu walki i że nadchodzi jesień, zaczęli wycofywać się na północ. Teraz wreszcie ośmielił się uderzyć na nich Łokietek i pod Płowcami rozbił tylnią straż krzyżacką, zadając im znaczne straty i choć bitwa ta nie zakończyła się wielkim zwycięstwem, to znacząco podbudowała morale polskiego rycerstwa, które to zobaczyło teraz, że z Krzyżakami da się jednak wygrać. Parę dni później Czesi wreszcie stanęli pod Poznaniem i przystąpili do oblężenia, lecz kiedy dotarły do nich wieści o wycofaniu się Krzyżaków oraz o ich klęsce pod Płowcami, odpuścili Poznań i też wrócili do siebie na zimę, aby zajadać knedliki i popijać piwo. W latach 1327-1331 Polska była w nie lada tarapatach, lecz mimo przeważających sił wroga nie doszło do upadku państwa polskiego, a jedynie utraty ziem na północy na rzecz Krzyżaków. Nasz
mały wzrostem, a wielki sercem, walecznością i uporem król Polski, mając prawie 70 lat, uratował Polskę przed rozbiorami i 2 lata później, 2 marca 1333 roku, odszedł do wieczności, zostawiając kraj swojemu synowi Kazimierzowi, który mając 20 kilka lat w momencie objęcia władzy wcale nie rokował, że będzie wspaniałym władcą, i kroniki jasno opisują te wątpliwości, które Łokietek miał, przekazując władzę swojemu synowi. Nie miał innego wyboru, ale powiedział na łożu śmierci, żeby jego doradcy i jego dostojnicy bardzo dużą pieczę przykładali do tego, żeby pilnować jego syna, ponieważ chyba widział, co się święci. A przed nami 37 lat rządów Kazimierza, zwanego Wielkim. Kazimierz od początku swoich rządów starał się zabezpieczyć kruche królestwo. Jako że siły militarnej miał świadomość, że nie posiada do tego celu, dlatego starał się to robić na drodze dyplomatycznej. Całe szczęście miał szwagra Karola Roberta na Węgrzech, który bardzo mu w tym pomagał. Miał tam swoją siostrę Elżbietę, która też była całym sercem ze swoim bratem, i dzięki temu przede wszystkim na początku zlikwidował śmiertelne zagrożenie czesko-krzyżackie. Dogadał się z Janem Luksemburskim, żeby ten łaskawie zrzekł się roszczeń do polskiej korony, i ten zrobił to w 1335 roku na zjeździe w Wyszehradzie, ale oczywiście za cenę niebagatelną, bo 4 ton srebra. Jakim władcą był Kazimierz? Na pewno trochę wychuchanym. Jego matka kochała go ponad życie i ojciec na pewno też bardzo dbał, żeby tego cennego, ostatniego piasta dochować do czasu koronacji. Miał też bardzo ekstrawagancką żonę, można by rzec, ponieważ Łokietek, żeby jakoś desperacko zabezpieczyć się przed bardzo wyniszczającymi najazdami litewskimi, wydał swojego syna za Aldonę, córkę Giedymina. Aldonę, która nie dość, że była poganką, to jeszcze do tego miała bardzo dziwny temperament. Mówi się, że nie poruszała się nigdzie bez grajków, bez radosnej muzyki. Była, można by powiedzieć na dzisiejsze, straszliwą imprezowiczką. I Kazimierz tak patrzył na swoją żonę z przymrużeniem oka. Nie było to zachowanie godne przyszłej królowej Polski. Co gorsza, Aldona nie dawała mu męskich potomków. Urodziła mu 3 córki, po czym zmarła w 1339 roku i Kazimierz w desperacji zaczął rozglądać się za kolejną żoną, żeby zapewnić męskiego potomka dla dynastii panującej. Również z Krzyżakami starał się rozwiązać problem na drodze dyplomatycznej, sądził się z nimi i nawet przed papieżem, jednak mimo wszystko nic to nie wskórało. Krzyżacy cały czas twardo trzymali swoją łapę na Pomorzu Gdańskim i ani myśleli ruszyć. Prawdopodobnie była to bardzo istotna kwestia dla Kazimierza, gdyż być może on właśnie złożył przysięgę swojemu ojcu, że odzyska Pomorze dla Polski. Tak się na razie nie stało, ale na kolejnym zjeździe w Wyszehradzie w 1338 roku doszło do niesamowicie ważnego układu, w który w momencie jego podpisywania nikt nie wierzył, bo wszyscy byli młodzi, piękni, zdrowi i nie myśleli o śmierci. A tymczasem tam właśnie Kazimierz dogadał się z Jerzym Halickim, Jerzym Bolesławem właściwie, który był spokrewniony z Piastami Mazowieckimi, na to, że jeżeli któryś umrze, to ten przejmie po nim jego władztwo. I to było dosyć nieprawdopodobne w tym czasie, ponieważ obaj byli dosyć młodzi, a już niecałe 2 lata później, być może pod wpływem tego wydarzenia z Wyszehradu, gdzie bojarzy ruscy nie chcieli Piasta na swoim tronie, doszło do tego, że Bolesław Jerzy albo Jerzy Bolesław, jak go zwą na Rusi, został przez bojarów otruty. I w 1340 roku nagle Kazimierz prawnie staje się właścicielem całej Rusi Halickiej, ogromnego terytorium, które było nawet większe niż Polska, którą on władał.
Oczywiście nie było tak łatwo zdobyć tę ziemię, ponieważ zarówno Rusini niekoniecznie chcieli mieć Piasta na swoim tronie, jak i oczywiście Litwini rzucili się z północy na te ochłapy po księstwie halickim. Co więcej, księstwo halickie było nominalnie pod władaniem Mongołów, więc Mongołowie też najechali ze wschodu, a widząc to wszystko Węgrzy też nie chcieli pozostać dłużni i uderzyli od południa na Ruś Halicką. Rozgorzała wojna, która trwała przez kolejne dziesięciolecia tak naprawdę, ale w efekcie jej Kazimierz zdobył dla Polski ogromne terytoria na wschodzie, które prawie że podwoiły jego obszar panowania, ponieważ oczywiście nie udało mu się całej Rusi Halickiej zająć dla siebie. Część największą skubnęli dla siebie Litwini, którzy byli w owym czasie największą potęgą w środkowej Europie i wschodniej właściwie też. Ale faktem jest, że tym niesamowicie korzystnym dla nas splotem wypadków nagle takie miasta jak Przemyśl, Chełm, Lwów, Halicz, Włodzimierz stały się polskie. Kamieniec Podolski również wtedy wszedł w obszar Polski na zasadzie po prostu spadku testamentu dziedziczenia po Jerzym Bolesławie, który był w połowie Piastem. Kazimierz zaangażowany w walki na wschodzie odpuszcza zupełnie Krzyżakom kwestię Pomorza. Zgadza się na to, żeby uznać ich władzę nad tą ziemią. Wielu historyków nie może mu tego wybaczyć, ale jednak sytuacja była taka, że albo jedno, albo drugie. Albo mógł się angażować na wschodzie, albo na północy. I jak późniejsze czasy pokazały, wybór był bardzo dobry. W 1339 roku zmarła jego litewska żona Aldona i Kazimierz rozpoczął poszukiwania nowej żony. Padło na Adelaidę, księżniczkę heską, z którą miał nadzieję uzyskać potomstwo. Tak się niestety nie stało i nasz drogi władca, zdesperowany pod koniec swojego życia, ożenił się z 15-letnią Jadwigą, mając wtedy 55 lat. Miał z nią kolejne potomstwo, lecz znów były to same córki. I teraz wyobraźcie sobie, Kazimierz, który miał w swoim życiu aż 5 córek z prawego łoża, nie dorobił się ani jednego mężczyzny. Wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo, że mężczyźnie rodzą się po kolei same córki 5 razy z rzędu? Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi 3%. I właśnie w przypadku Kazimierza to się właśnie stało. Poza tymi swoimi z prawego łoża córkami miał też mnóstwo innego potomstwa, bo oczywiście Kazimierz też znany był z tego, że celibatu to on absolutnie nie trzymał, a wierność małżeńska to była taka kwestia umowna. Miał mnóstwo kochanek i z tymi kochankami miał synów, ale niestety żaden z nich nie mógł być uznany za następcę. Więc będąc już człowiekiem dosyć w podeszłym wieku, cały czas uznawał jego umowę, którą znacznie wcześniej, być może po pijaku, zawarł ze swoim szwagrem, bo jak to wiadomo ze szwagrem, z Karolem Robertem, że ten, który pierwszy umrze, przekaże tron temu drugiemu. I tak też się właśnie stało. Testament ten iści się, bo w 1370 roku 60-prawie-letni Kazimierz umiera i władzę w Polsce na mocy tego ustalenia przejmuje Ludwik Andegaweński, władca węgierski. Czy tak musiało się stać? Absolutnie nie, ponieważ Kazimierz w tamtym czasie miał jeszcze ogromne plany. Planował odbić Śląsk od Czechów, planował spłodzić jeszcze przynajmniej jednego syna, zresztą miał bardzo młodziutką, dopiero co 20-letnią żonę, więc naprawdę nadzieja była duża, szczególnie, że ona urodziła mu już kilka córek, więc ewidentnie płodna była, dawał radę chłop, ale niestety polował za jeleniem, gonił go, koń pod nim się przewrócił, Kazimierz spadł z niego, złamał sobie nogę i ta rana doprowadziła w ostateczności do tego, że nasz król zmarł przedwcześnie. Prawdopodobnie tam się wdało jakieś zakażenie, podobno on też nie lubił słuchać lekarzy, więc po prostu miał gdzieś to, że ma taką poważną ranę na nodze. 60-letnie ciało to już nie było ciało 20-latka, żeby szybko się regenerowało i w ten oto sposób ostatni z Piastów skończył swój ziemski żywot i na naszym tronie trafił się król węgierski. W takim obrocie sprawy w
takim zamieszaniu, które powstało na arenie międzynarodowej, oczywiście Polska błyskawicznie utraciła ziemię na wschodzie, na zachodzie, na północy, bo każdy coś tam troszkę chapnął dla siebie, ale mimo wszystko przetrwała. Ludwik Andegoweński szybko przyjechał do Krakowa, koronował się i przez kolejne 10 lat rządził Węgrami i Polską. Byliśmy w Unii Personalnej. Ale oczywiście sercem tenże król był na południu, więc znowu trochę powtórzyła się sytuacja z czasów Wacława II na naszym tronie, czyli w Polsce rządzili namiestnicy, dochodziło do nadużyć, ale żeby przekupić sobie szlachtę, król ten nadał im przywilej, który zdecydowanie obniżał podatki i dzięki temu oni z jednej strony uznali go jako prawowitego króla i takiego króla to chcemy, tak, a po drugie zgodzili się, żeby któraś z córek weszła na polski tron po jego śmierci. I tak też się stało. Po śmierci Ludwika Węgierskiego na nasz tron weszła jego córka Jadwiga, która stała się królową, a właściwie królem Polski. I teraz doszło do niesamowitej sytuacji, ponieważ Jadwiga, mając tytuł królewski, poszukiwała sobie męża, żeby został też on królem Polski i wtedy ona została momentalnie zdegradowana do bycia królową Polski. Taka dziwna sytuacja i ponoć to panowie krakowscy zdecydowanie byli za tym, żeby dla tej młodej księżniczki wybrać na tron władcę litewskiego. A właściwie nawet nie władcę, a dobrze rokującego księcia Litwy. Ponieważ na Litwie trwała wtedy bardzo duża wojna domowa po śmierci Giedymina. Znaczy, tam było mnóstwo potomków, którzy walczyli o władzę i wydawało się, że to jest ten, który tą władzę w końcu przejmie. Tenże właśnie Jagiełło. Więc zaproszono go, aby został królem Polski. On oczywiście tą ofertę bardzo chętnie przyjął, bo cena była bardzo nieduża. Wystarczyło tylko przyjąć katolicyzm jako własną religię, więc dla Jagiełły nie był to problem. Jagiełło był zupełnie nietuzinkowym człowiekiem. Na chrzcie przyjął imię Władysław, a wcześniej już jako młodym człowiekiem, dwudziestokilkoletnim, wykazał się niesamowitymi sukcesami zarówno dyplomatycznymi, jak i militarnymi na Litwie. Więc ewidentnie dobrego nosa mieli ci, którzy w Polsce uznali, że to będzie dobry król dla nas. I tak też się stało. Jagiełło został jednym z najwspanialszych polskich królów. Rządził przez ponad 40 lat i oczywiście doprowadził do słynnego zwycięstwa pod Grunwaldem, co właśnie pokazuje ten niesamowity przeskok, jaki Polska wykonała od początku XIV wieku do jego końca. Ponieważ z kraju, który był zdruzgotany po rozbiciu dzielnicowym, który był pionkiem na arenie międzynarodowej, stał się krajem, który był potężny, który zjednoczył się Unią Personalną na razie tylko z Litwą i który w 1410 roku był w stanie pokonać jedną z największych potęg Europy średniowiecznej, czyli Zakon Krzyżacki, który mógł na swoje potrzeby użytkować tysiące świetnie wyszkolonych, świetnie uzbrojonych, na wspaniałych koniach jadących rycerzy. I tą właśnie potęgę niemiecką głównie razem z Litwinami byliśmy w stanie pokonać, ale żeby zrozumieć, że do zwycięstwa grunwaldzkiego doszło, trzeba właśnie widzieć tą całą naszą drogę przez cały XIV wiek, gdzie mądre rządy Łokietka, a później Kazimierza, o którym zdanie można mieć bardzo różne, bo rzeczywiście żadnej wielkiej bitwy on nie wygrał, był raczej takim, można nawet powiedzieć, tchórzliwym władcą, ale budował konsekwentnie potęgę ekonomiczną, a co za tym idzie militarną naszego kraju i wreszcie mogliśmy w XV wieku stać się wielką potęgą, aby później nastąpił nasz Złoty Wiek, ale to już jest zupełnie inna historia, o której opowiem Wam w kolejnych odcinkach z serii Historii Polski. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę z zamku w Ogrodzieńcu i zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Cześć!
Jeżeli podobają Ci się mapy przygotowane do tego filmu przez pana Ireneusza Mataka, możesz teraz kupić je w naszym sklepie internetowym, do którego link znajdziesz w opisie pod filmem.